Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o naprawach kamer IP. Ale nie tylko będziemy rozmawiać, ale też spróbujemy coś naprawić, żeby nie był film nudny. I teraz coraz więcej otrzymuję od Was jakieś zapytania, jak również przesyłacie w ciemno jakieś kamery IP i niestety nie wszystkie się da kamery naprawić. I dlatego też najlepiej wysłać do mnie w pierwszej kolejności zapytanie. Ponieważ często jest tak, że wysyłacie kamery do mnie do naprawy, a te kamery z góry są od razu nienaprawialne. Na przykład kamery z kartą SIM, no niestety nie zawsze się da naprawić. A dlaczego? Ponieważ tam przeważnie psują się moduły SIM. Ja nie naprawiam modułów SIM. Takie moduły z góry są nienaprawialne, przynajmniej przeze mnie. Być może ktoś zna się na tym i oczywiście może naprawi. Ale musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli ja nie jestem w stanie naprawić takiej kamery w przeciągu 2-3 godzin, to taką kamerę nie jest warto w ogóle naprawiać. Ze względu na to, że koszt naprawy takiej kamery przewyższy koszt kamery. Prosta sprawa, prawda? I wiecie, tak jak w przypadku naszych kamer, jeżeli mam sprawną kamerę, robię pomiary danej płyty głównej, robię swój schemat danej kamery. I w przypadku, jeżeli nasza kamera zepsuje się, no to ja mam możliwość zweryfikowania, co tak naprawdę poszło w danej kamerze. A teraz, jeżeli ja otrzymuję kamerę, którą pierwszy raz widzę na oczy, to w takim przypadku mogę z własnego doświadczenia wnioskować, co w danej kamerze się zepsuło i szukać przyczyn z własnego doświadczenia. I jeżeli w przeciągu godziny znajdę tą przyczynę i faktycznie idzie tą kamerę naprawić dosyć tanim kosztem, to naprawiam. I teraz będziemy sprawdzać po kolei te kamery. Jeżeli będzie jakaś prosta usterka, to od razu naprawimy podczas tego filmu daną kamerę, ale jeżeli coś będzie głębszego, coś będzie wymagało dłuższej pracy nad taką kamerą, to już nie na odcinku, tylko zrobię to poza odcinkiem. Chodzi o to, żeby pokazać Wam, co najczęściej w takich kamerach może się psuć, żebyście też mogli to we własnym zakresie zweryfikować. Bo oczywiście, jeżeli będzie coś głębszego, coś większego, wymagało to jakiejś wiedzy, no to tutaj już nie ma sensu, bo sami tego nie naprawicie w większości. Więc zaczniemy sobie od początku. Ja powiem szczerze, jeszcze nie weryfikowałem tych kamer, bo nie chciało mi się tak naprawdę. Dlatego też powstanie ten film i na tym filmie będę miał jakąś motywację, żeby zerknąć do tych kamer. Dlatego też na samym początku weźmiemy pierwszą do ostatniej kamery i przejrzymy po łebkach, co mogło w takiej kamerze się uszkodzić. Następnie spróbujemy tą kamerę naprawić. Pierwsza kamera. To jest bardziej fotopułapka, więc zobaczmy, co w takiej kamerze mogło się uszkodzić. Ja mówię, jeszcze nie otwierałem tych kamer. Mamy informacje. Bardzo dobrze, bo często nie otrzymuję żadnych informacji. Co to za kamera? Dzień dobry, kupiłem tą kamerę i nie mogę jej ustawić. Prosiłbym o pomoc w ustawieniu. Okej. Czyli tutaj nawet nie jest uszkodzona kamera. Chyba działa ta kamera. Ona wygląda w ten sposób. Fotopułapka. Na kartę SIM. Chyba tutaj nawet klient dorzucił numer tej karty. Ale tutaj nie mamy co naprawiać, bo ta kamera działa, tylko klient prosił w ustawieniu takiej kamery, więc na razie się nią nie zajmujemy. Jedna już kamera do naprawy mniej. Zamykamy. Następną kamerę pokazywałem już na tym shorcie. Wczoraj pokazałem Wam taki oto przypadek, w którym kamera się nie uruchamiała. I mogliście w komentarzach zgadywać, co jest uszkodzone w tej kamerze. I dzisiaj pokażę Wam, co jest uszkodzone. Otóż nic nie jest uszkodzone. Co jest przyczyną? Oczywiście zasilacz. Zobaczcie sami. Przygotowałem rozdzielacz, żeby zmierzyć napięcie pod obciążeniem. Jeżeli zmierzymy napięcie bez obciążenia, to będzie 12 V. A teraz sprawdzimy pod obciążeniem. Podłączamy. Widzicie? 7 V. Na początku wskoczyło 12 i jak już kamera chciała się uruchamiać, to było 7 V. Dlatego nie uruchomi się kamera, bo jest spadek napięcia na zasilaczu. Dla przykładu podłączamy zasilacz 12 V, sprawny przede wszystkim. Podłączamy i kamera nam się uruchamia. Dlatego w pierwszej kolejności, jeżeli Wasza kamera nie działa, sprawdźcie zasilacz. Kamera jest sprawna. I teraz następna kamera od tego samego klienta. Czyli ten klient przesłał dwie kamery. I w tej kamerze nie wiem, co jest. A dlaczego nie wiem?
bo niestety klient nie dołączył żadnego formularza. Więc zaraz zobaczymy na jego zasilaczu. Przypominam, że w pierwszej kamerze od tego samego klienta była wina zasilacza, więc w tym momencie może być to samo. Ale zaraz zobaczymy. Podłączamy. Tutaj nawet diodami nie świeci. Zero reakcji na razie. Kamera nie reaguje. Teraz zobaczymy na moim zasilaczu, bo tak jak wspomniałem, u tego klienta we wcześniejszej kamerze była to wina zasilacza. Sprawdzamy teraz na moim zasilaczu. Cisza, martwa cisza. I tutaj już mamy coś do zrobienia w tej kamerze. I to rozumiem. Faktycznie tutaj jest jakieś uszkodzenie. Zupełnie się nie uruchamia. Więc tą już mamy do naprawy. Ok. Więc odkładamy tą kamerkę i do niej zaraz powrócimy. Następna kamera. Kamera została źle zamontowana odwrotnie, tak że woda deszczowa się wlała do elektroniki. O, ciekawy przykład. Czyli już mamy dwie kamerki do naprawy. Czyli klient zamontował w ten sposób. Jak wiecie, ona powinna być w ten sposób zamontowana, czyli deszcz pada i tutaj nie ma się gdzie wlać woda. Natomiast klient zamontował w ten sposób i jeżeli deszcz padał, no to po prostu wlewał się do tej kopułki. Więc cała elektronika została zalana i sam jestem ciekawy, co tam się wydarzyło się. Więc zaraz ją sprawdzimy. Może na pierwszy ogień pójdzie ta kamera, ponieważ jeżeli będzie za długi odcinek, to zakończymy na tej kamerze i wtedy nakręcimy drugi odcinek o innej kamerze. Zobaczymy. Na razie pokażę Wam wszystkie kamerki do naprawy, a sprawdzimy, czy na tym odcinku weźmiemy wszystkie, naprawimy, czy tylko jedną naprawimy. To się wszystko okaże. Zaraz powrócimy do tej. Następna kamera, tutaj zasłonię dane. Po zmianie routera przestała działać. Czyli mamy kamerę, w której klient zmienił router i kamera przestała działać. Jeżeli kamera przestała działać po zmianie routera, to być może po prostu trzeba ją zrestartować do ustawień fabrycznych i skonfigurować na nowo. Więc to żadna naprawa. Zaraz sprawdzimy. Właśnie często otrzymuję takie kamery, gdzie nic nie muszę robić. Zobaczymy, podłączamy. Kamera się obraca. A jak długo się uruchamiała? Słyszałem, uruchomiła się, na pewno działa. Nie wiem, czy ona ma jakiś głośniczek. Ma z tyłu, ale nie wydobywała komunikatów. Nie wiem też, na jakiej aplikacji działa. Tutaj mamy przycisk resetu, więc spróbujmy zrestartować. Zobaczymy, czy w ogóle reaguje na reset. Trzymamy. Zareagowała na reset. Czyli restartuje się do ustawień fabrycznych. I teraz słuchajcie. Kamerę zrestartowałem do ustawień fabrycznych. Natomiast muszę wiedzieć, na jakiej aplikacji ta kamera działa. Przecież obecnie jest mnóstwo aplikacji. I to nie jest tak, że ja sobie spojrzę na kamerę i będę wiedział, na jakiej aplikacji ona działa. Obecnie kamer z takim wyglądem może być mnóstwo. Mogą one działać na różnych aplikacjach. Więc ja nie jestem w stanie zgadnąć w tym momencie, na jakiej aplikacji działa ta kamera. Mogę zobaczyć, czy w ustawieniach wysyła swoją sieć Wi-Fi jakąś może. Co zresztą zobaczę. Czy mamy coś? Mamy Cloudcam jakaś. To jak sobie sprawdziłem w internecie, ta kamera prawdopodobnie działa na YCC365+. Ja takiej aplikacji nie mam, chociaż kiedyś posiadaliśmy takie kamery, natomiast obecnie nie posiadam takich kamer, więc muszę zainstalować taką aplikację. No dobra, zobaczmy, czy będę mógł połączyć się. Plus kamera PIR. Oczywiście ta kamera jest PIR, ponieważ jest tutaj czujnik PIR, więc wybieram kamera baterii PIR. Nie, no zobaczmy. Skanuj, aby dodać. Nie, dodatek hotspot, ponieważ ona wysyła swoją sieć Wi-Fi. Robimy AP, urządzenie jest włączone, następne, podczas używania. Łączymy się z tym. Połączono, wracamy. Następny. Teraz połącz się z siecią Wi-Fi. Monitoring IP. Potwierdź. Nie teraz. I próbujemy urządzenie połączyć. Klient twierdzi, że nie da się połączyć po zmianie routera.
Dodawanie sukces. No i mamy kamerę dodaną. I idzie kolejna kamera, z którą ja nie mam co robić. Czemu do góry nogami jest? Powinna być tak zamontowana, a jest do góry nogami. Ale interesuje mnie, czy mogę obrócić? Tutaj mogę. Zobaczmy teraz. No i jest prawidłowo. Dobra. Czyli jest ta opcja. Klient też chciał tutaj komunikaty w języku polskim, ale ja nie widzę tu komunikatów. Ani kamera nic nie mówi. Tutaj nie ma żadnych komunikatów. Widzieliście, że ona nawet nie wydobywała z siebie żadnych komunikatów podczas restartu do ustawień fabrycznych. A zobaczymy, czy w ogóle głośnik działa. Halo, halo? 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 Halo, 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 halo? Halo? Halo, halo? Czyli tutaj w ogóle głośnik nie działa. No dobra. To kamera działa, głośnik nie działa. Zobaczmy głośnik. Czyli może komunikaty są ogólnie w tej kamerze, tylko po angielsku i pewnie nie działa głośnik. Chyba że został odłączony może. Głośnik jest podłączony. O. Ale być może jest uszkodzony. I teraz, żeby sprawdzić, czy głośnik jest zepsuty, wezmę z takiej kamery, podłączę głośnik i zobaczymy, czy się coś odezwie. Czyli ten głośnik oryginalny odłączyliśmy, a podłączyliśmy z tej kamery głośnik. Bardzo długo się uruchamia ta kamera. Ale widocznie ten typ tak ma. Halo, halo? O, ale teraz działa. Czyli uszkodzony jest głośnik. Więc kamera w 99% jest sprawna. Tylko wystarczy wymienić głośnik. Zrestartuję do ustawień fabrycznych i dalej kamera będzie służyć. Zobaczymy, czy jak będę robił ustawienia fabryczne, czy kamera wyda jakiś dźwięk. Naciskam przycisk. Reset success. No i mamy jedną kamerę już zweryfikowaną. Napiszę do klienta, czy chce wymieniać ten głośnik, czy też nie. Naprawimy, składamy i odsyłamy. Bierzemy się za następną kamerę. A teraz bierzemy na tapetę tą kamerę, która została zalana. Sam jestem ciekawy, jak będzie wyglądała w środku. Na początku musimy rozkręcić tutaj kopułkę. Odkręcamy. I tutaj to jest płyta główna. Natomiast tego typu kamery mają jeszcze płytę zasilającą i na pewno ona się uszkodziła. Nie czuć spalenizną. W ogóle wiedząc, że ta kamera została zalana, to jej nawet nie podłączałem, bo bez sensu to jest, prawda? Teraz tutaj mamy śrubkę. Tu są dwie śrubki. Śrubki pordzewiałe, to oznacza, że woda była. O, tam kurde jeszcze trzyma. Trzecia śrubka. Weźmiemy sobie to tak. Wyjmiemy i teraz mamy łatwiejszy dostęp. W większości tych kamer akurat jedna śrubka zawsze jest. A tutaj mamy trzy. O. I w tej części znajduje się mechanizm obrotu. Ale musimy dalej odkręcać. Musimy głębiej się dostać, bo z tego co widzę, to tam jeszcze jest płyta. A tam na pewno było zalane wszystko. I teraz o tą płytkę mi chodziło. Ona jest uszkodzona na 100%. To jest skorodowana. I teraz odkręcamy tą płytkę. Płytka jest skorodowana. Ale przemyjemy tą płytkę i zobaczymy, bo być może tylko weszła korozja na stykach złącz i dlatego kamera nie działała. Sprawdzimy to. I z drugiej strony. O. Tutaj na złączach wszędzie. Oczywiście przed podłączeniem zrobimy pomiary, czy nie ma w ogóle zwarć. Bo jak będą zwarcia, no to wiadomo, że nie ma sensu podłączać. Przesuszymy. I płytka jak nowa. Teraz sprawdzimy zwarcie. Dioda ma przejście z drugiej strony. Też ma przejście. Czyli albo ta dioda jest spalona,
albo dalej jeszcze też jest coś spalonego po tej stronie. Przeważnie tutaj w tym miejscu mamy regulatory napięcia, ten i przeważnie one się uszkadzają w razie właśnie jakiegoś zwarcia. Czyli sprawdzimy ten i ten. W tym miejscu kondensator robi nam zwarcie. 3,3 V nie robi zwarcia. Więc na początku wylutujemy sobie tą diodę i sprawdzimy, czy po wylutowaniu tej diody ustąpi nam zwarcie na kondensatorach. Jeżeli ustąpi, to znaczy, że tylko dioda do wymiany jest. Jeżeli nie ustąpi, to niestety może być jakiś uszkodzony kondensator albo regulator napięcia. Dobra, na razie wylutowałem tylko diodę. Sprawdzamy. I niestety nadal mamy zwarcie, czyli dioda prawdopodobnie jest sprawna. A winę ponoszą tutaj albo kondensatory, albo któryś z regulatorów. Więc w tym momencie musimy wylutować te kondensatory 2, ten 1 i sprawdzić ewentualnie, czy ten regulator nie jest uszkodzony. Ponieważ tutaj na linii 3 V nie mamy w ogóle żadnego zwarcia, tylko zwarcie mamy na linii 12 V, czyli 12 V dochodzi nam do regulatora, który zamienia nam na 5 V. I teraz albo te kondensatory są uszkodzone, albo regulator napięcia. Musimy to wylutować i sprawdzić. Kondensatory wylutowałem. Możecie zobaczyć tutaj. O. W tym miejscu oraz w tym miejscu. I teraz sprawdzamy, czy na naszej diodzie jest zwarcie dalej, czy już nie. Nie ma zwarcia. Czyli ustąpiło zwarcie. I w tym miejscu tu jest masa i tutaj nie ma zwarcia. Czyli zwarcie na linii 12 V ustąpiło, co oznacza, że regulator też jest sprawny, bo na linii 5 V też nie mamy zwarcia. Przelutowałem kondensatory, jak również też inne elementy, ponieważ po takim zalaniu to mogła się wydać korozja, więc wszystkie elementy zostały przelutowane przeze mnie. Teraz jeszcze umyję, bo używałem fluxa, więc pozostałości fluxa na pewno tutaj są. Dobra, i podłączamy. Powiem Wam, że ta taśma też nie należy do najlepszych. Widzicie? W tym miejscu jest zerwana. Więc nie wiem, czy będzie łączyć w ogóle. Zobaczymy, bo tam kawałek jeszcze jest. Zobaczymy, czy po włożeniu do samego końca zadziała. Sprawdźmy, co nam zależy. I tak kamera zepsuta była. Na razie podłączymy tylko zasilanie. Nie podłączamy diod, nie podłączamy silniczków, tylko samo zasilanie i sprawdzimy, czy w ogóle kamera się uruchomi. Być może tam taśma akurat od silniczka nie będzie działać. Zobaczymy. Podłączamy. Zanim podłączymy, włączmy sobie termowizję. Będziemy widzieć, czy coś się przegrzewa. Dobra, mamy termowizję. Na razie nic się nie grzeje. Na razie dobrze jest. Tylko kamera... System starting up. Jest. Kamera działa. Tylko teraz, jak widzieliście, taśma w jednym miejscu jest uszkodzona. Więc zobaczymy, czy w ogóle silniczki działają. Odłączamy. Ale już jakiś sukces jest. Tutaj podłączamy zasilanie od diod IR. I podłączamy silniczek. Silniczek podłączony. Podłączamy kamerę. Sprawdzamy, czy będzie się obkręcać. Cisza. System starting up. Nie obkręca się silniczek. Tylko drży. Co oznacza, że taśma nie łączy. Wiecie co? Jeszcze mam jeden pomysł. Skoro i tak ta taśma nie łączy, to przytniemy ją. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Normalnie nożyczkami ciachniemy. Ewidentnie tutaj na zgięciu. I zobaczymy. Tutaj wyskrobiemy troszeczkę tej farby. Zobaczymy, czy to zadziała. Zobaczcie, tak przycięliśmy.
I zobaczymy teraz. Dobra. Podłączamy. Sprawdzamy silniczek. System starting up. Działa. Obkręca się. Zobaczymy, czy w drugą stronę się obkręci. W tym momencie kamera wykonuje test obrotów. Doszedł do końca, jest blokada. Zaraz zobaczymy, czy w drugą stronę będzie się obkręcał. Obkręca się. Działa. Więc teraz pozostaje mi ją skręcić i już wypróbujemy ją, jak już będzie skręcona, czy wszystkie obroty działają przez aplikację. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, kamera jest skręcona. Na razie na 2 śrubki. 2 zostawiłem. I zobaczymy, czy wszystko działa przede wszystkim. Bo może po skręceniu znowu obrót nie działać. Więc sprawdzimy. Tu się świeci dioda. Czekamy. System starting up. Ok. Wait be configured. Obrót jest. Podłączmy jeszcze kamerę pod skrętkę. Zobaczymy, czy... Wired network connected. O, nawet wykryła. Dobra. Oczywiście kamera w ten sposób powinna być zamontowana. I jak widać, obraz jest. Teraz zobaczymy, czy się obraca. Lewo, prawo. Więc wychodzi na to, że wszystko w kamerze działa. I jak słyszeliście, kamera posiada język angielski. Więc dla klienta wgramy od razu komunikaty w języku polskim. I teraz, aby wgrać komunikaty w języku polskim do tej kamery, to muszę zrobić backup tego oprogramowania, które jest tutaj. Nie każde oprogramowanie może tutaj działać. Wszystkie śrubki już przykręciłem. Zrobiłem backup oprogramowania. I teraz podłączam. Więc w pierwszej kolejności dodam tą kamerę do programu CMS. Mamy kamerę dodaną. Konfiguracja. I mam tutaj wersję 00639IO. I taką wersję muszę znaleźć u siebie. Jak znajdę, to spróbuję wgrać oprogramowanie do tej kamery. Aktualizacja. O, zobaczcie. Jest jakaś nowsza wersja, więc przy okazji zaktualizujemy tą kamerę. Aktualizacja wykonana. OK. Czekamy, aż kamera się uruchomi. System starting up. Wired network connected. I teraz próbujemy wgrać nasz firmware. I teraz polski 8MP. Czy to jest kamera 8MP? Zobaczmy. Kompresja 4K, czyli 8MP. To sprawdźmy, czy zadziała. Wybieramy. Robimy aktualizuj. No i zobaczymy. Idzie upgrade. Jeżeli w tym miejscu idzie upgrade, to znaczy, że wersja jest dobra tego firmware'u, ale to nie znaczy, że kamera będzie działać poprawnie. Zaraz sprawdzimy. I teraz chwila prawdy. Uruchamianie systemu. Kurczę, Proszę czekać. ile czasu trzeba było czekać. Kabel sieciowy został podłączony. Ale działa. No i wreszcie komunikaty w języku polskim. Aż miło posłuchać. Czyli wszystko działa. Powycieram tą kamerę, bo pełno moich odcisków i jeden elektrośmieć mniej. Jeżeli chodzi o tą, to już nie na tym odcinku, ponieważ jak widzieliście, i tak jest długi już ten odcinek, więc tą kamerę, jeżeli chcecie, to pokażę w następnym odcinku. Napiszcie w komentarzu, bądź też w innym dniu. Więc widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!